Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest wybitny reporter, pan Wojciech Tochman, wymieniany jednym tchem z Ryszardem Kapuścińskim, Hanną Kral, Mariuszem Szczygłem czy Martyną Wojciechowską. Twórca szkoły reportażu, założyciel Fundacji Itaka, która poszukuje osób zaginionych, a także Fundacji Heban, o której powiemy może więcej za chwilę. Trzykrotnie nominowany do Nagrody Nike, pisał m.in. o Ruandzie, o ludobójstwie w Kambodży, o wojnie w Bośni czy slumsach na Filipinach. I teraz opublikował właśnie nową książkę Delfiny i Belzebub o Ukrainie z kompletnie innej, w moim odczuciu, nowej perspektywy. Na wstępie jeszcze chcę zaznaczyć, że ta rozmowa jest nagrywana dla Stowarzyszenia Dzień Dobry Lille, które promuje kulturę polską na północy Francji, wśród Polonii, Francuzek i Francuzów. Chciałabym zacząć od najnowszej książki. Mówi się, że to jest książka o wojnie, ale według mnie to tak naprawdę nie jest książka o wojnie, tylko o pięknie, o dobroci, o duchowości na wojnie, o tym, jak tę wojnę przekraczać, przezwyciężać. Jest to książka o ludziach i zwierzętach i kiedy się czyta, ma się wrażenie, że będzie przede wszystkim o zwierzętach, a później okazuje się, że ona jest równie bardzo o ludziach. I chciałabym zacząć od czegoś innego, od cytatu z pana książki o wojnie w Bośni, z Tadeusza Mazowieckiego, który był sprawozdawcą ONZ w krajach byłej Jugosławii w latach 90. I ten cytat brzmi: kiedy się patrzy na tak straszne nieszczęścia, to szalenie mocne staje się poczucie, że najpierw jest się człowiekiem, a dopiero później człowiekiem określonej narodowości. Człowieczeństwo łączy w nieszczęściu, w jego przeżywaniu. Chciałoby się, żeby ludzie tak to zrozumieli. W Ukrainie znowu okazało się, że narodowość ma znaczenie i chociaż ZSRR ją przykrywał, negował, mówił, że nie ma czegoś takiego jak Ukraina, ukraińskość, to teraz za bycie Ukrainką, Ukraińcem jest się prześladowanym, torturowanym, mordowanym. I chciałabym pana zapytać, czy po tym wszystkim, co pan widział w życiu, wierzy pan jeszcze w jakąkolwiek ideę postępu, w cudzysłowie, w odniesieniu do wojny, to znaczy, czy zrobiliśmy jakikolwiek krok do przodu w postrzeganiu wojny i jej sensu, czy nadal to jest dokładnie to samo, co było w Bośni, tutaj nawiązując do Mazowieckiego. Myślę, że wojna do wojny jest bardzo podobna, a jednocześnie bardzo różna. Wojna w Ukrainie przypomina miejscami I wojnę światową. Myślę tutaj o okopach, które wyglądają dokładnie tak, jak wyglądały ponad 100 lat temu, czyli to są takie transzeje wilgotne, przykryte byle czym, błoto, zimno i tam żołnierze się ukrywają na polu walki bądź nawet śpią, a jednocześnie różni się bardzo, bo jest to wojna, w której po raz pierwszy są używane drony i to w rozmaitych celach. Dawniej, jeśli w ogóle może na jakichś wojnach tych bardzo niedawnych były używane drony, to w celach zwiadowczych, a teraz już drony przenoszą ładunki wybuchowe i bardzo precyzyjnie, coraz precyzyjniej zabijają ludzi. Te drony dzielą się na krótkiego zasięgu, długiego zasięgu, drony sterowane falą radiową, drony sterowane światłowodem, czyli drony na szpulce i na sznureczku, które nie są wykrywalne przez detektory dronów, no bo nie są sterowane falą. Więc ta wojna się bardzo pod tym względem różni od poprzednich wojen. Jest to wojna dronów w ogóle. Natomiast co też powoduje, że inaczej wygląda pole walki, nie ma takiej linii kontaktu wroga, nie ma linii kontaktu z wrogiem, tylko jest tak zwany killing zone, czyli strefa śmierci, która jest szerokim pasem na już kilkadziesiąt, chyba 30 czasami kilometrów. I pod tym względem to się różni, ale cierpienie ludzi oczywiście jest do siebie bardzo podobne. Ludzie tracą w trakcie wojny to, co najbardziej, i tych, których najbardziej kochają. Czyli tracą swoich bliskich, tracą swoje domy, tracą swoje miejsca pracy, tracą poczucie
spokoju i bezpieczeństwa. I to oczywiście tutaj nie ma żadnej zmiany. Tutaj ta wojna jest podobna do wojen poprzednich. Jeśli chodzi o temat mojej książki Delfiny i Belzebub, ja może pokażę, mam tutaj polskie wydanie, ale jest też wydanie już ukraińskie i pewnie niedługo będą wydania w innych językach. A będzie po francusku? Przepraszam, wie pan co? Mam nadzieję, że tak. Moje poprzednie książki, i ta o Rwandzie, i ta o Bośni, zostały wydane po francusku. Czy moja książka... I o Filipinach też jest, Eli mam. I o Filipinach, tak. Więc jeśli chodzi o temat mojej książki, czy o zwierzęta na wojnie, no to ta wojna też jest i trochę nowa, i trochę nie nowa, jeśli w porównaniu do innych wojen. W takim sensie, że bez wątpienia na wojnach poprzednich zwierzęta, tak jak na tej wojnie, bardzo cierpiały. Zwierzęta też są ofiarami wojen, i zwierzęta domowe, i zwierzęta tak zwane gospodarskie czy gospodarcze. Nie znoszę tego określenia, bo jestem wegetarianinem. I zwierzęta dzikie, przyroda dzika. Ale ta wojna w Ukrainie jest pierwszą wojną, na której zwierzęta są ratowane w sposób tak systemowy, czyli tak zorganizowany i na taką skalę. Organizacje pozarządowe ukraińskie, jest ich kilka, które ratują z frontu, ewakuują zwierzęta porzucone, opuszczone przez ludzi, którzy uciekli przed wojną w panice, albo i nie w panice, i zostawili zwierzęta świadomie, bądź właśnie w nerwach uciekali i może nie pomyśleli o tym, że trzeba zabrać psa czy kota, choć wielu ludzi zabiera ze sobą zwierzęta, jeśli to jest możliwe. Bywa też tak, że ekipy ewakuujące z frontu ewakuujące ludzi nie zgadzają się na to, żeby zabrać psa, szczególnie kiedy ten pies jest duży, ciężki. No ale też bywa tak, że te zwierzęta zostały tam same blisko linii zero, blisko linii rozgraniczenia, blisko wroga, dlatego że ich opiekunowie po prostu zostali zabici, zginęli. Znam wiele takich przypadków. Sam mam suczkę w domu, której pani z Druszkiwki z Donbasu, to jest właściwie już bezludne miasto, gdzie opiekunka tej suczki wyszła po prostu po chleb i już nie wróciła, bo zabił ją dron. I suczka została z małymi szczeniętami zamknięta w domu i po 2 tygodniach ją tam nasi ratownicy znaleźli w tym domu. Więc ta wojna jest nowa, jeśli chodzi o systemowe ratowanie tych zwierząt. No i te dwie największe organizacje, o których ja piszę w książce, czyli Animal Rescue Charkiw i 12 stróżów, 12 wartowych, oni rocznie ratują, każda z nich po około 10 tysięcy zwierząt, psów i kotów najczęściej, ale zdarzają się też szynszyle, króliki, albo koń, albo krowa. Czyli od początku pełnoskalowej inwazji tylko te dwie organizacje ocaliły z frontu około 80 czy co najmniej 80 tysięcy zwierząt. I ta wojna pod tym względem jest absolutnie nowa. Absolutnie nowa. Ukraińcy ratują zwierzęta i można by tych ratowników podzielić na takie z grubsza 3 szeregi. Pierwszy szereg to są ludzie, najmniejszy, to są ludzie, którzy jeżdżą na front, ci najdzielniejsi z dzielnych, do tych opuszczonych wsi, miast i miasteczek i właśnie lokalizują tam te zwierzęta, no i przywożą je do bezpiecznego miejsca, czyli do kliniki w Charkowie, która jest pod ziemią, albo do takiego punktu stabilizacyjnego w Kramatorsku, który jest frontowym miastem, ale wciąż tam się trzymamy. Drugi szereg to są właśnie weterynarze, opiekunowie tymczasowi, ludzie, którzy organizują leczenie, pieniądze i przygotowują psy do adopcji, więc też sterylizacja, szczepienia. I trzeci szereg to są ludzie, którzy adoptują zwierzęta. I to jest ten szereg największy. W Ukrainie, nie tylko zachodniej, bo nawet w Charkowie ludzie adoptują
Charków leży bardzo blisko granicy, 30-40 km od granicy z Rosją. No i ludzie w tym trzecim szeregu są oczywiście też ludzie za granicą na zachodzie Europy. Więc w tym sensie ta wojna ma takie nowe oblicze, czyli chodzi o zwierzęta. Rozumiem. Dość kontrowersyjna teza, znaczy kontrowersyjna dla wielu ludzi, z którymi ja rozmawiałam, chociaż ja się z nią zgadzam absolutnie. Życie zwierzęcia jest warte tyle samo, co życie ludzkie. Jakby pan przekonał ludzi, którzy to podważają, i czy w ogóle da się przekonać, czy to zależy pana zdaniem od poziomu wrażliwości, empatii, współczucia dla bezbronnej istoty, która nie ma żadnych możliwości obrony? Ja rozumiem tę kontrowersję i rozumiem, że to może być dla bardzo wielu ludzi nie do pojęcia, że są tacy ludzie, dla których życie psa czy kota jest warte tyle samo, co życie ludzkie, i dlatego decydują się na ocalanie tych zwierząt z najbardziej niebezpiecznych stref, prawie z pola walki. No, cała moja książka Delfiny i Belzebub jest wielkim pytaniem, dlaczego to robicie, i próbą odpowiedzi, i tych odpowiedzi tam jest moim zdaniem wiele, i każdy coś znajdzie, mam nadzieję, dla siebie, i może jednak tych ludzi, którzy tego nie, bo to nawet nie jest to nie jest kwestia rozumienia, tylko kwestia pewnych emocji, uczuć, które dzielimy ze światem nieludzkim. Dlaczego to zwierzę życie tego zwierzęcia jest tyle samo warte? No i tutaj padają różne odpowiedzi. Jeden z moich bohaterów mówi, bo zwierzęta udomowione przez człowieka rodzą się po to, żeby być z człowiekiem, żeby tworzyć z człowiekiem więzi, że te zwierzęta za człowiekiem tęsknią, że człowiek, skoro je udomowił, jest za nie odpowiedzialny, może szczególnie wtedy, kiedy one cierpią z winy człowieka. Myślę, że ta książka też mówi o tym, że ratowanie tych zwierząt, co może się wydawać, czy wyglądać na szalone, tak naprawdę ratuje człowieczeństwo. I to człowieczeństwo jest takim pojemnym słowem. Każdy może sobie pod to słowo podłożyć własną definicję człowieczeństwa, czyli ratuje naszą godność, ratuje w czasach wojny, ratuje nasze zdrowie psychiczne, czyli nasze głowy. I tu mam na myśli, jeśli chodzi o to drugie, sprawczość. Ludzie na wojnie często popadają, tak jest najłatwiej czy najszybciej to tak się dzieje, w bezradność, w poczucie bezsilności, w stupor. I taka wojenna depresja jest krokiem do śmierci, do zobojętnienia, więc lepiej coś robić. I skoro nie mogę ocalić całego kraju, nie mam takich narzędzi, skoro nie mogę ocalić życia żołnierza w tym strasznym okopie, czy w tych opuszczonych domach zimnych, nieopalanych w zimie, gdzie żołnierze mieszkają, w tych domach, skąd ludzie uciekli, znaczy nocują, bo to mieszkają, to dużo powiedziane, to ocalam to życie, które mogę ocalić. Nie mogę ocalić życia dzieci w szpitalach, które bombarduje Putin, w szpitalach pediatrycznych. Mogę ocalić życie psa czy kota i robię to, bo każde życie ma znaczenie. Ale też to ocalanie zwierząt, jak powiedziałem, jest sprawą godnościową, bo wbrew temu, czy wobec tego, co mówi światu Putin, że Ukraińcy i Rosjanie to są dwa bratnie narody, a właściwie to jest jeden naród, więc Ukraińcy, ratując zwierzęta, pokazują
i światu, i Putinowi, ale także sobie. My nie jesteśmy tacy jak Rosjanie i nie mamy z nimi nic wspólnego. My nie strzelamy do ich domów, do ich szpitali, do ich miejsc pracy. My nie zabijamy cywilów. My nie gwałcimy rosyjskich kobiet. My zabieramy z pola walki rannych naszych żołnierzy i ciała zabitych naszych żołnierzy. A wy, Rosjanie, tego nie robicie. Słyszymy nawet, że wy swoich dobijacie i ich tam zostawiacie w tej brudnej ziemi na polu walki. My nawet ratujemy zwierzęta, które cierpią przez was, bo wy wywołaliście tę wojnę, a wy te zwierzęta, psy na przykład, jecie, bo wam Putin dał za mało żarcia. Jesteście głodni. My nie jesteśmy tacy jak wy. My jesteśmy moralni. I to budzi mój szacunek i podziw. I rozumiem, że to pozwala przetrwać Ukraińcom na tę wojnę na własnych warunkach. Oczywiście to tylko pewna grupa ludzi ratuje zwierzęta, ale jak mówię, ten trzeci szereg już jest bardzo duży. Bardzo wiele ludzi ma koty, ma psy. Ci, co mieli jednego kota, mają teraz 3, albo jednego psa mają teraz po 3 psy. Ci, co nie mieli w ogóle, mają po jednym. Starają się ludzie ocalać to, co jest do ocalenia, ale inni realizują się w inny sposób. Przecież w tych miastach dużych, typu Lwów, Kijów, ale nawet w Charkowie, o którym powiedziałem, że jest tak blisko granicy, ludzie pracują. Ludzie tworzą bądź utrzymują różnego rodzaju biznesy. Chcą być sprawczy, chcą, tak jak powiedziałem, właśnie trwać, przeżyć tę wojnę, bo wszyscy chcą przeżyć, według własnych zasad, z wysoko podniesioną głową, chociaż wszyscy coś tam już albo kogoś, albo coś stracili. Właściwie wszyscy już kogoś stracili, bo nawet jeśli nie stracili najbliższych, to stracili, przyjaciel albo przyjaciółka stracił najbliższą osobę. Ta śmierć wojenna jest tam bardzo czytelna i obecna, także z tego powodu, że nawet blisko polskiej czy rumuńskiej granicy niemal codziennie odbywają się pogrzeby ofiar wojny. W miastach i miasteczkach na jakimś głównym placu czy przy głównej ulicy stoją takie plansze ze zdjęciami poległych mieszkańców. Zwykle są to młodzi mężczyźni, ale czasem też kobiety. I niezupełnie młodzi też, bo jak wiemy, w Ukrainie poborowy wiek mężczyzn jest do 60 roku życia. Więc to wszystko jest bardzo tam widoczne i wszystkich ta wojna bardzo dotyka. Jedna z pana bohaterek, Ołena Woszun, mówi: ktoś skomentował, że jestem dziwna, tak ludzie mnie oceniają, że mam nie po kolei w głowie. Często ludzie żyją tylko dla siebie, zajmują się wyłącznie sobą, są i tacy, którzy mają wszystko w nosie, nawet siebie. Czy to wychowanie? Może jednak geny. Ja sądzę, że empatia jest dziedziczna, choć czasem głęboko w człowieku schowana. Wojna empatię budzi. Tyle, że obojętność też jest genetyczna. Współczucia w obojętnym nie obudzisz. Obojętny nie zrozumie, że dla obcego człowieka można coś zrobić za darmo albo dla psa. I kończy zdaniem: proszę zadzwonić później, teraz muszę być z moim psem, bo umiera. Proszę powiedzieć, bo pan pojechał pierwszy raz do Ukrainy w 2023, prawda? Jesienią. Jak wyglądała pana pierwsza ewakuacja? Jak to się... Znaczy, wiem, że to jest bardzo trudne, żeby w ogóle się dostać, tak, na taką ewakuację, ponieważ wolontariusze nie są chętni do zabierania reporterów. Panu się udało i teraz jeździ pan tam regularnie. Proszę powiedzieć trochę o ewakuacjach. Pierwszy raz na ewakuację pojechałem rok później,
w listopadzie 2024 roku do Kupiańska, do którego już dzisiaj się nie jeździ, i za Kupiańsk, to jest wschodnia Charkowszczyzna, a także do Donbasu, do Łymanu, do Kostiantiniwki, właściwie cały Donbas nieokupowany zjeździliśmy wtedy. Ta ewakuacja, ta runda trwała tydzień. To nie są wolontariusze. To właśnie chcę to sprostować, że tam również są wolontariusze, ale trzon tych ekip stanowią ludzie, którzy tam pracują w tych organizacjach i zarabiają marnie, bo marnie, ale to jest ich praca. Taką organizację sobie stworzyli i z czegoś muszą żyć, ponieważ całe życie spędzają, całe życie w ciągu ostatnich 4 lat na ratowaniu zwierząt. Rzeczywiście trudno się dostać, nie mówię, że to jest niemożliwe, ale trudno się dostać na tę ewakuację takiemu człowiekowi jak ja, reporterowi, no bo ekipy ewakuujące obawiają się o życie takiego człowieka, a także o to, że taki reporter może w chwili jakiejś sytuacji kryzysowej, a takich sytuacji kryzysowych zdarza się po kilka na każdej ewakuacji, czyli każdego dnia, kiedy tam jesteśmy, no bo to jest blisko pola walki, latają drony, dudnie artyleria. Taki reporter w samochodzie, kiedy nadleci dron, nie wiadomo jak się zachowa. Nie wiadomo, czy zacznie pytać, a co to leci, i notować, czy nie za wcześnie wyskoczy z samochodu, czy nie za późno wyskoczy, czy pobiegnie w odpowiednim kierunku, bo chociaż mu powiemy, że nie wolno biec w tym samym kierunku, w którym biegnie kolega czy koleżanka, tylko każdy biegnie w inną stronę, czy będzie umiał sobie zatamować krew, kiedy będzie ranny, ponieważ kolega czy koleżanka może nie mieć możliwości udzielenia pomocy, bo będzie 200 metrów dalej i nie może przebiec, bo akurat lata dron nad nami. Więc nie wiadomo, co się po takim człowieku spodziewać, czy on nie przyniesie w chwili kryzysu właśnie większego zagrożenia i nie sprowadzi zamiast ratunku, nie sprowadzi na całą ekipę śmierci. W związku z tym bezpiecznie jest po prostu takiego człowieka nie brać. No ale ja jakoś się wkręciłem na pierwszą z tych pierwsze, bo to było chyba z 6 ewakuacji dzień po dniu, i rzeczywiście podejrzewam, że chcieli mnie zabrać na taką lajtową bardziej ewakuację, ale szybko się okazało, że to jest bardzo głęboka woda. Może nawet dosłownie, chociaż tam, bo forsowaliśmy takim ciężkim pick-upem, o czym piszę w książce, kilkakrotnie rzekę w Kupiańsku, bo już nie było mostów, wszystkie mosty były wysadzone, miasto było puste, to był późny listopad, no wrażenie straszne. Jacyś pojedynczy ludzie, szybko się robiło ciemno, bardzo pojedynczy, właśnie takie zombie chodzące po ulicach. No i jedną z tych osób była Wiktoria Kruczyna, architektka z zawodu, zatrudniona przez Urząd Miasta w Kupiańsku na etacie sprzątaczki ulic, która w ramach tej pracy od kilku lat, jeszcze przed pełnoskalową inwazją, zajmowała się kastracją kotów i psów, które miasto jeszcze wtedy zgodnie z prawem których miasto chciało się pozbyć, zabijając je. I ona jeszcze przed pełnoskalową inwazją. I ona przekonała władze miasta Kupiańska, że to nie jest potrzebne, że można te psy i koty wysterylizować, oddać do adopcji. I rzeczywiście doprowadziła do takiego stanu, że tych bezdomnych zwierząt była garstka do czasu, kiedy wybuchła pełnoskalowa inwazja, i psy i koty mieszkały albo w takich budach na bazarku specjalnie dla nich budowanych, albo w przedsionkach supermarketów, tam gdzie były psy nie było kotów, tam gdzie były koty nie było psów. I to działało, aż Putin napadł całą Ukrainę w lutym 2022 roku i ludzie, którzy uciekali przed najeźdźcą z Kupiańska, tak pewnie było też na pewno w innych miastach, niektórzy zabrali swoje zwierzęta i pamiętamy te obrazy ludzi przychodzących, głównie kobiet, do Polski przez granicę z dziećmi i z kotami albo z małymi pieskami, bo z tymi dużymi było trudniej.
ale część ludzi zostawiła psy zamknięte i koty w swoich mieszkaniach. No i one niektóre zmarły z głodu, z pragnienia, bo do nich nie dotarli ratownicy, ale byli też tacy ludzie, którzy swoje zwierzęta zostawili na ulicy. Zostawili na ulicy i tak było w Kupiańsku. No i okazało się, że te domowe zwierzęta z tych kanap i sof i łóżek i dywanów wyrzucone na ulicę, okazało się, że one są niekastrowane. W związku z tym cała praca Wiktorii Kruczyny, o której wspomniałem wcześniej, wzięła w łeb i już w warunkach wojny znowu pojawiły się szczenięta. I Wiktoria tam trwała aż do sierpnia 2025 roku. Wyjechała jako jedna z ostatnich, zabierając wszystkie 100 psów i kilka kotów, którymi się opiekowała na ulicy, wywożąc je własnym samochodem pod strzałem. No te ewakuacje są niebezpieczne. Ratownicy, o czym piszę w książce, to są dorośli ludzie. Decydując się na wyjazd, na udział w ewakuacji, dokonują wyboru, podejmują decyzję, że mogą z niej nie wrócić. No i jesteśmy, mówię też bo ja też biorę udział w tych ewakuacjach już jako wolontariusz. Ja jestem wolontariuszem akurat w organizacji 12 wartowych, ale czasem też jeżdżę na ewakuację z Animal Rescue Charkiw. No i polega to na tym, że mamy zwykle tak zwaną zajawkę, czyli zgłoszenie, czyli ktoś dzwoni na taki call center do jednej z tych dwóch organizacji i mówi, że tu i tu jest zwierzę albo są zwierzęta. Często dzwonią osoby, właśnie te osoby, które tam jeszcze zostały. Najczęściej są to kobiety, najczęściej są to starsze kobiety, które nie wyjechały, tak jak wszyscy sąsiedzi, bo nie miały dokąd, bo nie miały za co, bo nikt na nie nigdzie nie czekał, wolały zostać w domu. Może tam też są takie osoby, którym jest może trochę obojętne, kto rządzi, ważne, żeby był spokój i cisza. One i tak mówią po rosyjsku, i tak są biedne, w związku z tym co za różnica. W każdym razie, chociaż może krzywdzę tutaj tych ludzi, bo jednak w większości są to patrioci, ukraińscy patriotki. Pan tam cytuje jedną osobę, która dokładnie tak mówi, także absolutnie był taki fragment. Tak, i te kobiety, czasem starsi mężczyźni, dzwonią i mówią, tu i tu są zwierzęta, ja się nimi opiekuję, ale już nie daję rady, albo bo mi zamknęli ostatni sklep, nie będę miała czym ich karmić, a karmię całą ulicę zwierząt, bo wszyscy sąsiedzi wyjechali i ja karmię ich psy albo koty. Albo ja te kobiety nazywam sąsiadkami w książce. Te sąsiadki dzwonią i mówią, ja już muszę się ewakuować, ja już tu nie wytrzymam ani tygodnia dłużej, ale poczekam na wasz przyjazd, najpierw ewakuujmy zwierzęta, a potem ja z ekipą, która ewakuuje ludzi, są takie ekipy, się ewakuuje w drugiej kolejności. I to jest piękne w tej wojnie. To jest przykład właśnie człowieczeństwa i takiej ludzkiej odpowiedzialności za słabszych. W tym wypadku za słabsze za zwierzęta, że najpierw zadbam o ratunek dla nich, a potem zadbam o ratunek dla siebie. I o tym jest ta moja książka. Delfiny i Belzebub to jest książka, pierwsza z tych moich książek, które się dzieją na wojnach albo po wojnie i opowiadają o konsekwencjach wojen. Myślę o Kambodży, Bośni i Rwandzie, czy ludobójstw, w której jest, pomimo ciemności, jest tyle światła. Ta opowieść jest, pomimo tego, że jest jednak o rozpaczy, o stracie, często o rozpaczy kobiet właśnie, to jednak jest też o dobroci, o ludzkiej sile, odwadze, o sile kobiet często, bo to kobiety zostały z tym życiem codziennym, w które wkroczyła tak brutalnie wojna, bo mężczyzn nie ma. Mężczyźni albo są na froncie, albo gdzieś się ukrywają, żeby na ten front nie iść. Oczywiście ja jako autor książki niczego nie oceniam, nie mówię, co jest dobre, a co złe, zostawiam to
czytelnikowi, jeśli ma potrzebę takiej oceny, ale myślę, że tak buduję tę opowieść, żeby czytelnik czy czytelniczka raczej solidaryzowali się z moimi bohaterkami i bohaterami, no i z tymi zwierzętami, które są jednak równorzędnymi, chcę powiedzieć, że pierwszoplanowymi, ale równorzędnymi bohaterami Delfinów i Belzebuba. No i jak tytuł wskazuje, nie pisze tylko o zwierzętach domowych, ale także o zwierzętach dzikich. To był jeden z fragmentów, które najbardziej mnie poruszyły. Mianowicie mam na myśli Limany Tuzłowskie. Nigdy nie byłam w Ukrainie, ale wyobrażam sobie to miejsce też dzięki zdjęciom z Google. Kwestia delfinów, butlonosych i milionów ptaków, które tamtędy migrowały, które właściwie doświadczają teraz zagłady, prawda? I zginęło około 85 000 delfinów. Proszę powiedzieć skrótowo, dlaczego one giną i jaki to będzie miało wpływ na przyszłość Ukrainy, czy te ekosystemy będzie się dało kiedykolwiek odrodzić. Pan rozmawiał z osobą, która bada delfiny, prawda? Czy to był Iwan Rusew? Tak, delfiny giną przez wojnę, głównie dlatego, że po Morzu Czarnym, bo o Morzu Czarnym mówimy, pływa bardzo dużo łodzi podwodnych, które posługują się echolokacją, sonarami i podobnie jak delfiny, a także nietoperze, ale to jest inna historia, o nietoperzach zresztą też piszę w książce, Delfiny i Belzebub. I nietoperze, i delfiny w otoczeniu tych łodzi podwodnych otrzymują sygnały od sonarów w takim nadmiarze, że ich mózgi zostają uszkodzone, upośledzone i delfin ślepnie i głuchnie i nie jest w stanie zlokalizować ryby, która przepływa obok i na nią zapolować, czyli umiera z głodu. Albo nie jest w stanie zlokalizować odstraszaczy. Są takie urządzenia na sieciach. Ukraińcy w tej chwili nie łowią, ale łowią Bułgarzy i Rumuni na swoich wodach terytorialnych i przepisy od rybaków wymagają zawieszenia na sieciach takich urządzeń, które odstraszają delfiny. No, ale delfiny nie widzą tych urządzeń. W związku z tym wpadają w sieci rybackie i często, wiemy to od naukowców bułgarskich czy rumuńskich, już nie pamiętam, rybak, żeby nie robić sobie kłopotu, obcina, żeby wyplątać tego delfina z sieci, odcina mu płetwy i wrzuca go żywego do morza i delfin tonie. No, delfiny też giną, podobnie jak inne stworzenia, z powodu zanieczyszczeń mazutem i zanieczyszczeń, które przyniosła powódź, czyli mówię z Dniepru, mówię o wysadzeniu w czerwcu 2023 roku tamy w Nowej Kachowce, zrobili to Rosjanie i jest to największa katastrofa ekologiczna spowodowana przez człowieka po Czarnobylu w Europie albo może nawet i na świecie, która dokonała ogromnych zniszczeń poniżej Nowej Kachowki, gdzie po drodze jest miasto Chersoń. O zalaniu Chersonia również piszę i o tym, jak ratowano tam zwierzęta w trakcie powodzi pod ostrzałem rosyjskim i różne dzikie zwierzęta typu sarny, dziki spłynęły do Morza Czarnego i tam były w okolicach Odessy na brzegu ich ciała widziane w falach. To wszystko to są tylko przykłady mówiące o tym, że dzika przyroda w Ukrainie cierpi i jest niszczona. I takim przykładem są też nietoperze, które, jak się okazuje, są bardzo ważnym elementem ekosystemu. Dzięki nietoperzom rośnie zboże. Pamiętajmy, że Ukraina jest gigantycznym producentem zbóż
w skali świata i nietoperze po prostu zjadają szkodniki, które niszczą uprawy, ale z powodu eksplozji bardzo wiele kolonii nietoperzy ginie. I to jest, wydawałoby się, takie nieistotne stworzenie jak nietoperz może, w sensie zagłada tych nietoperzy, może wpłynąć na światową gospodarkę, bo te uprawy zbóż w Ukrainie także z powodu zagłady nietoperzy cierpią. No też cierpią z innych powodów, że po prostu nie można uprawiać tej ziemi na bardzo szerokich obszarach, bo tam jest po prostu niebezpiecznie. Cierpią też zwierzęta, dzikie ptaki, które mają małe głowy i głuchną, ślepną, nie z powodu ostrzałów, nie są w stanie usłyszeć, zlokalizować zagrożenia, na przykład bażanty. No i giną oczywiście też ptaki, ponieważ człowiek w miejscu ich gniazdowania, żerowania walczy, buduje bazy, rozjeżdża te gniazda. No to wszystko wygląda bardzo źle, ale natura, człowiek może nie, ale natura sobie z pewnością jakoś z tym poradzi, kiedy to się skończy. I przykładem jest właśnie zbiornik, który był powyżej tamy w Nowej Kachowce, kiedy ta tama została wysadzona przez Rosjan i rzeka wróciła do swojego, Dniepr wrócił w tym miejscu do swojego starego koryta. Na miejscu zbiornika wyrósł w bardzo szybkim tempie gigantyczny las. W jakimś nienormalnym tempie, bo ta gleba tam musiała być jakoś bardzo żyzna i pożywna. I ten las tam rośnie i wprowadziło się tam jakieś nowe życie i jest tam po prostu inaczej. Nad tym brzegiem, nad tym zbiornikiem jest schronisko w Nikopolu, o którym ja piszę, właśnie prowadzonym przez adwokatkę Olenę Woszun, o której chwilę wcześniej mówiliśmy. I to jest w prostej linii od zaporowskiej elektrowni jądrowej, która jest okupowana przez Rosjan od początku pełnoskalowej inwazji, 6 kilometrów. Więc ta przyroda dzika cierpi, przez to cierpią bardzo zwierzęta, no i w konsekwencji cierpi człowiek, z czego nie do końca sobie jeszcze może zdaje sprawę. No ważne, żeby to się skończyło, no ale tych zwierząt, które umarły w cierpieniu, oczywiście już nie odzyskamy, nie ocalimy i to jest straszne. To jest straszne. Jak pan sobie radzi z rozpaką, z momentami rozpaczy i ze strachem? Wiadomo, że pan również naraża swoje życie non-stop, ale jakoś sobie pan radzi i no nie wiem, ja jestem zszokowana, że można sobie tak dobrze radzić, chyba że to tylko tak wygląda z zewnątrz. No, czym innym jest strach, czym innym jest rozpacz, jak pani mówi. No oczywiście rozpacz jest utrudniająca i oślepiająca i ja bym nie mógł pracować. W związku z tym, kiedy dokumentuję, kiedy jestem w pracy, ja zawsze powtarzam, że mam na sobie coś w rodzaju takiej zbroi, która jest ażurowa. Ona musi mnie zabezpieczać z zewnątrz, ale musi też być ażurowa, ponieważ gdyby nie była ażurowa, to bym niczego nie poczuł. A jednak w tekście są ważne nie tylko w tekście reporterskim, nie tylko fakty, chociaż one konstruują tekst, ale także to, co jest subiektywne, to, co jest autorskie, czyli moje wrażenia, emocje, czyli mój sposób widzenia tego, o czym piszę, moja prawda. No oczywiście tych emocji potem nie powinno być w tekście za wiele. Ja się staram pisać chłodno i krótko. Jeśli emocje, to po stronie czytelnika, ale nie po stronie autora czy czytelniczki.
No bywają takie trudne chwile, pomimo tej zbroi, kiedy trudno opanować emocje, ale trzeba je opanować. I tutaj przychodzi mi do głowy taka sytuacja z bohaterką książki Jakbyś kamień jadła. Ona wyszła też po francusku w przekładzie Margot Callier. Jasna, 38 wówczas letnia prawniczka z Mostaru poszukiwała w masowych grobach kości swojego 4-letniego syna i 9-miesięcznej córki. I antropolożka sądowa dr Ewa Klonowski pracowała w otwartym, masowym grobie, no a ja stałem obok Jasny i Jasna czekała, nie był to pierwszy ani nie ostatni grób, nad którym ona stała, a Ewa Klonowski pracowała na dole, czekała na informację, że Ewa potwierdzi, że ma kości dzieci. No bo zwykle były to kości dorosłych. I akurat antropolog sądowy czy antropolożka sądowa jest to w stanie rozpoznać natychmiast. Potem dopiero jest identyfikacja, do kogo te kości należą. I kiedy tak staliśmy nad tym grobem i czekaliśmy na wiadomość, a było jakieś tam prawdopodobieństwo wynikające z otrzymanych wcześniej informacji, że te szczątki dzieci tam mogą być. Jasna stoi nad tym grobem kamienna, bez żadnych widocznych emocji, a mnie tam wszystko buzuje i skręca i jest mi ciężko, to ja nie mogę być, moje emocje nie mogą tam, że tak powiem, zawładnąć tą chwilą. Ja muszę je z całych sił powstrzymać, bo to jest tej kobiety cierpienie i to jest dramat tej kobiety nad tym grobem, a nie mój. Ja mam ten komfort, czy jak inaczej to nazwać, przywilej, że jestem człowiekiem z zewnątrz, że jestem człowiekiem, który tylko stara się przyjrzeć i zrozumieć, co takiego tam się stało i co ta Jasna przeżywa. Moje emocje, ja mogę sobie potem wieczorem popłakać, nie wiem co zrobić, pójść na spacer, jakoś się zwentylować. Natomiast tam nie, tam muszę być również chłodny i iść za emocjami tej Jasnej. Gdyby Jasna się tam rozpłakała, gdyby rozpaczała w sposób taki widoczny, no to zapewne podałbym jej ramię, może bym ją przytulił. Reporter robi wiele wolno. Właściwie w czasie dokumentacji wolno robić wszystko, co nie jest zabronione, nie wiem, prawem, dobrymi obyczajami, normami społecznymi. Czyli ja mogę pytać jak psychoterapeuta, jestem po psychoterapii, więc wiem jak pytać psychoterapeuta, ale mogę też swoją bohaterkę, jeśli jest taka potrzeba, jeśli wiem, że ona tego potrzebuje w danej chwili, mogę ją przytulić, czego psychoterapeucie nie wolno zrobić. I często tak się zdarza, że ta relacja z moimi bohaterami czy bohaterkami jest bardzo bliska. Tekst jest wtedy nieważny. Jeśli tekst jest najważniejszy w takiej chwili, to bohater czy bohaterka natychmiast to jakimś siódmym zmysłem wyczują i to się odbije na tej relacji i na tekście koniec końców. W związku z tym ja o tekście zapominam, jestem jednak po pierwsze człowiekiem, a potem reporterem i uważam, że tak powinno być w każdej pracy. Najpierw jesteśmy ludźmi, a potem jesteśmy ludźmi określonego zawodu, nauczycielami, krawcami, nie wiem, stolarzami czy lekarzami. I to działa, ale to zbliżenie, te bliskie relacje, no, w tę bliską relację jest wkalkulowane jednak rozstanie. No bo wszyscy rozumieją, i bohater, i ja, że spotykamy się na czas tej pracy. Czasem bywa tak, że te relacje trwają potem latami, jak z dr Ewą Klonowski na przykład, czy z Leonardem, bohaterem książki o Rwandzie Dzisiaj narysujemy śmierć, która też wyszła po francusku, który przeżył ludobójstwo w Rwandzie jako 9-latek. Dziś jest 30, jakbyśmy policzyli, paroletnim mężczyzną. No już tak. Więcej nawet. I jest ojcem chyba 3 dzieci, mieszka w Kanadzie. Jesteśmy w ciągłej takiej facebookowej relacji. No, a w każdym razie
wracam do tej rozpaczy, że jak człowiek stoi nad takim masowym grobem w towarzystwie matki czekającej na znalezienie szczątek dzieci swoich, no to już nigdy się nie będzie takim samym człowiekiem. Coś mi zostaje zabrane, ale też coś mi zostaje dane. Ja się tak specjalnie na razie nie chcę nad tym coś skoncentrować, bo może bym przestał pracować, a jednak ja bez pracy żyć nie mogę i jeśli będę sprawny intelektualnie i fizycznie do śmierci, to ja do śmierci będę reporterem i będę dokumentował świat. No, mój organizm umie sobie z tym radzić, to jest w zasadzie poza mną. I właśnie dzisiaj narysujemy śmierć, nie mam teraz tej książki pod ręką, ale są takie 8 słów. Ja je cytuję przecież w takim posłowiu do delfinów i Belzebuba, bo to jest odpowiedź na to pytanie. Już to mam. Skończone, nic mi się nie śni i nikt. Tymi 8 słowami zamknąłem jedną ze swoich poprzednich książek, tę o Rwandzie. Tak właśnie sobie radzi mój organizm, że kiedy napiszę książkę, kiedy postawię ostatnią kropkę, kiedy książka już wyjdzie drukiem, także e-bookiem i audiobookiem, to ona już jest poza mną. Ja ją oczywiście potrafię o niej mówić, ale to już jest jakiś inny byt, oddany pod ocenę czytelniczek i czytelników. I mój organizm, oczywiście ja intelektualnie rozumiem, o czym napisałem i że jest to trudne i nawet się dziwię, że potrafiłem to unieść, ale to jest już trochę poza mną i mam i jestem czysty, jeśli chodzi o ten ciężar, który dźwigałem przez 2, 3, 4 lata, czasami 10 lat, w przypadku dokumentacji książki o Kambodży, bo tyle ją dokumentowałem. No ale z drugiej strony, jeśli ten tekst ma być prawdziwy, ta książka ma być prawdziwa, 1, 2 czy 4, 1, 2 czy 4, to ja muszę jednak poczuć przynajmniej w jakimś ułamku ciężar tego, o czym piszę. I podkreślam zawsze, że to jest ułamek tylko, bo ja nie próbuję powiedzieć, że ja potrafiłem poczuć to, co poczuła Jasna, co czuła Jasna nad tym otwartym, masowym grobem. Ale trzeba próbować. Trzeba się starać być maksymalnie empatycznym. No i tak jak powiedziałem, coś mi zostaje zabrane, coś mi zostaje dane. Mam takie przekonanie i to myślę, że służy mojemu zdrowiu psychicznemu i mojej kondycji psychicznej, dobrej kondycji, że to się jakoś bilansuje, czy balansuje. No ale bywa trudno i to najbardziej chyba pokazuje w wspomnianej książce o Rwandzie, czyli Dzisiaj narysujemy śmierć, kiedy ja tam piszę o moich notesach, które są już puchną. I tam rzeczywiście miałem taki moment przerażenia bardziej niż rozpaczy, ale rozpacz też tam pewnie była, że myślałem, że piszę o tym, że to, o czym dzisiaj usłyszałem, jest najgorsze, że o niczym gorszym już nie usłyszę, że nic gorszego człowiek człowiekowi nie mógł zrobić. Ale następnego dnia usłyszałem o czymś gorszym i po kilku dniach czy kilku tygodniach pracy zorientowałem się, że ja każdego następnego dnia, że to, co ja dzisiaj słyszę, jakąś straszną historię, co człowiek i jak człowiek krzywdził drugiego człowieka, że jest najgorsze, ale już w którymś momencie zrozumiałem, nie, jutro usłyszę o czymś jeszcze bardziej drastycznym, o czymś jeszcze trudniejszym do wyobrażenia, do pojęcia. I chciałem się wycofać, no ale jednak zacisnąłem zęby i dokończyłem. Nie, proszę się nie wycofywać. Właśnie po tym wszystkim, co pan widział, jaką ma pan teorię, albo może oczywiście wiele różnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek wyrządza drugiemu aż takie zło? Bo jesteśmy ludźmi.
Jeśli ktoś mówi, że ktoś zrobił drugiej osobie coś nieludzkiego, to ja zawsze protestuję i mówię, ależ skąd to, co robią Rosjanie dzisiaj w Ukrainie, jest bardzo ludzkie. Dopóki ludzie są na tej planecie, żadne ludobójstwo, żadna wojna nie jest ostatnia, bo to jest wpisane, przemoc jest wpisana w naszą naturę. Nie chcę powiedzieć przez to, że wszyscy jesteśmy przemocowi, bądź nawet skłonni do przemocy, ale bardzo wielu z nas, jeśli odpowiednio się nad nami popracuje, tę przemoc jest w stanie, tę skłonność do przemocy, czy nawet pasję, jest w stanie w sobie obudzić. Myślę tutaj o tym procesie, jakim jest ludobójstwo, bo to jest proces, nigdy to nie jest jednorazowy akt. To jest proces, za którym zawsze stoją politycy. Nie mówię, że wszyscy, tylko ci, którzy mają skłonność do uprawiania niedemokratycznego uprawiania polityki, którzy chcą panować nad innymi ludźmi. Ludobójstwo zawsze zaczyna się z inicjatywy polityków. Bez polityków ludobójstwa nie ma. Bez polityków wojny nie ma. Politycy wyodrębniają jakąś grupę, nazywają ją jako grupę wrogą, następnie ją dehumanizują, nazywając karaluchami, jak w Rwandzie, czy szczurami, wszami roznoszącymi tyfus, jak Niemcy nazywali Żydów w latach 30. i 40. Chodzi o to, żeby zorganizować jak największą grupę ludzi gotowych do zabijania. No a jak nam się mówi przez lata, im dłużej ten proces trwa, ta dehumanizacja, tym efekty, w sensie ta pasja do zabijania będzie większa i potem więcej ludzi zginie. Im więcej tego czasu jest, tym z punktu widzenia tych złych polityków jest to lepiej. No bo jeżeli ci ludzie już nie są ludźmi, tylko są karaluchami, wszami i szczurami, które roznoszą tyfus, no, czyli roznoszą chorobę, coś podstępnego, coś niewidocznego, coś przed czym trudno się obronić. Kiedy coś takiego się wokół nas pojawia, podstępnego, groźnego i śmiertelnego, znaczy zagrażającego śmiercią masową, to człowiek myśli o tych, których najbardziej kocha, czyli o swoich dzieciach, o swoich wnukach, o swoich rodzicach. A co człowiek zrobi, żeby ochronić swoje dzieci przed takim zagrożeniem? Wszystko. I na tym polega to mordowanie z pasją. Ludzie wierzą, że czyszczą świat. I przecież Putin, mówiąc Rosjanom przez lata całe, że Ukrainą rządzą naziści, a w ogóle to w Ukrainie mieszkają naziści, bardzo dużo nazistów mieszka, robił to samo w Rosji, gdzie jest wielki kult wielkiej wojny ojczyźnianej. Nazista nie jest człowiekiem. Nazista jest maszyną produkującą śmierć. Taką maszynę trzeba wyłączyć, zlikwidować, unieszkodliwić, zatłuc młotkiem. I stąd na początku pełnoskalowej inwazji słyszeliśmy różne przechwycone przez ukraiński wywiad rozmowy rosyjskich żołnierzy, które świadczyły o tym, że oni mordują z pasją, że zabijają z pasją. Oni przyszli ocalić naród ukraiński od nazistów. No teraz już trochę inaczej, bo wszyscy są zmęczeni i ci Rosjanie też są zmęczeni. Mam nadzieję, że się zmęczą na amen już lada moment. W każdym razie chcę powiedzieć, że jeśli w nas mieszka i dobro, i zło, no to przy w odpowiedniej sytuacji, która trwa dłużej, bardzo wielu ludzi podda się temu procesowi. I przecież kto morduje na tych wojnach? Zwykli ludzie. Kto morduje w Ukrainie? Normalni ludzie, normalni Rosjanie, czy normalni Burjaci, czy tam inne mniejszości, bo tam Putin wysyła dużo mniejszości narodowych na front. Czyli banalność zła. Chciałam zapytać, czy zgadza się pan z Hannah Arendt, że Tak, tak. to zwykli ludzie
Slawenka Drakulicz napisała też taką książkę po wojnie w Bośni i Chorwacji chyba. Chorwatka, pisarka świetna. Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. O tym właśnie, jak normalni ludzie zabijali innych normalnych ludzi. I w tych czasach złych nagle wśród tych ludzi pojawiają się ludzie, którzy się nie poddają temu procesowi. Ludzie, którzy ukrywają tych, na których wszyscy inni polują, tak zwani sprawiedliwi. Ludzie, którzy walczą w taki czy inny sposób. Ludzie, którzy ratują ludzi i zwierzęta. I to są bohaterki, bohaterowie. Wtedy używamy tego słowa. No i na każdej wojnie oczywiście jest tak, że jest, wracając do tego pierwszego pytania, czym ta wojna różni się od poprzednich, no więc tutaj myślę, że się nie różni, że na każdej wojnie jest wielu tchórzy, cwaniaków, dewiantów i bardzo wielu ludzi dobrych, którzy być może wcześniej byli ludźmi trudnymi w kontakcie, ale kiedy przychodzi taki czas próby, okazuje się, że to oni są najdzielniejsi z dzielnych i to oni ratują innych. Proszę powiedzieć, kim jest Lala Tarapakina? No, 2 ostatnie pytania. Ona zajmuje w książce bardzo ważne miejsce i jakby pan mógł wspomnieć o Fundacji Heban i o celach i o tym, co obecnie robicie. Bardzo dziękuję. Lala Tarapakina jest szefową i założycielką organizacji 12 Wartowych, 12 Stróżów, której ja jestem wolontariuszem, która ratuje, właśnie ocala z frontu koty i psy, czyli jeździmy do tych miast frontowych, wsi i miasteczek i stamtąd te zwierzęta przywozimy do kliniki w Charkowie albo tak jak powiedziałem, do Kramatorska, do takiego weterynaryjnego punktu stabilizacyjnego, gdzie zwierzęta otrzymują pierwszą pomoc lekarską, często chirurgiczną, bo są to zwierzęta ranne. Leczenie zwierząt kosztuje, leki, różnego rodzaju odczynniki, testy, ale także jakieś elementy tytanowe na przykład, bo żeby pies mógł chodzić, a był ranny w łapę czy w nogę, to trzeba mu ten element wszczepić. To wszystko kosztuje. Ja od ponad 2 lat zajmuję się zbieraniem pieniędzy, na tym polega głównie mój wolontariat, na leczenie i żywienie zwierząt, które są ofiarami wojny, głównie psów i kotów. I 12 Stróżów to jest jedna z tych organizacji, która otrzymuje te pieniądze. Zebraliśmy w ciągu ponad 2 lat już ponad 1 000 000 złotych. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Dla mnie to jest dużo. Dużo. I 100% zebranych pieniędzy na konto Fundacji Klub Heban, którą ja kiedyś założyłem, żeby pomagać dzieciom, żeby żywić dzieci w Rwandzie głodne w jednej wsi. I na konto tej fundacji zbieramy pieniądze i 100% tych pieniędzy wydajemy na leczenie i żywienie zwierząt ofiar wojny w Ukrainie. Wszystkie inne koszty administracyjne, logistyczne są płacone przez fundację, czyli w praktyce przeze mnie, to nie są jakieś duże pieniądze. Natomiast my wydajemy wszystko tam. Jedyne, co pokrywamy jeszcze z tych naszych zbiórek, to pokrywamy koszty przelewów bankowych, ale to są jakieś stosunkowo nieduże pieniądze. I zbieramy na takiej platformie, która się nazywa zrzutka.pl i nasz adres, gdzie są wszystkie informacje, to jest zrzutka.pl/ocalamy. I tam mamy w tej chwili ponad 200 000 złotych. To są pieniądze, które zebraliśmy od 1 stycznia tego roku, ale tak to działa, że tych pieniędzy już nie ma. My na bieżąco wydajemy pieniądze na zakup leków i tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, i na karmę. I wspieramy 5 miejsc w tej chwili, czy 12 organizacji, 12 Stróżów, także Animal Rescue Charkiw, to jest druga organizacja w Charkowie, która ewakuuje zwierzęta i leczy zwierzęta i podobnie jak 12 Stróżów doprowadza do adopcji. To jest cały proces. Ewakuacja, leczenie, szczepienie, kastracja, domy tymczasowe lub schronisko w ostateczności, na końcu adopcja. Wtedy to jest zamknięty proces i to jest druga organizacja, ARK. A poza tym wspieramy 3 schroniska. Jedno schronisko w Nikopolu, o którym mówiłem, 6 km od Enerhodaru, od zaporowskiej elektrowni jądrowej.
Tam działa Olena Woszun, adwokatka z zawodu, która ratuje okoliczne zwierzęta i też je stara się wysyłać do adopcji, więc te 300 zwierząt, które ona tam ma, to nie są ciągle te same zwierzęta. Wspieramy schronisko Syriusz w Fedorivce, od tego się zaczęło, tam jest ponad 3000 zwierząt, też bardzo, właściwie większość zwierząt to są zwierzęta z frontu i też są kierowane do adopcji i wspieramy schronisko Krystyny Drachomereckiej pod Podolskiem, to jest blisko mołdawskiej granicy w rejonie odeskim. Tam z kolei Krystyna, architektka z zawodu, która jest ratowniczką 12 stróżów, przywozi zwierzęta, te, które nadają się do tak długiego transportu, czyli z Donbasu do Podolska, to jest jakieś 12 godzin jazdy samochodem, więc albo są już podleczone, albo kiedy były ewakuowane, były po prostu zdrowe, ale po takim checkingu lekarskim, weterynaryjnym przewozi je do Podolska do siebie, tam ma około 200 psów i wszystkie te psy dosyć sprawnie są wywożone na zachód Europy, także do Francji. Krystyna robi to często osobiście, jest w ciągłym ruchu i tam też wysyłamy około 1000 euro miesięcznie na pokrycie kosztów związanych głównie ze sterylizacją, bo każde zwierzę, które idzie do adopcji, musi być wysterylizowane wcześniej. Zrzutka.pl ocalamy i ja to raz na pół roku na moich mediach społecznościowych, ale także na tej zrzutce tam rozliczam, więc to jest transparentne no i to jest studnia bez dna. Dopóki trwa wojna, to jest studnia bez dna. Czarnym snem ratowniczek i ratowników są te wsie, miasta i miasteczka bezludne, gdzie są te psy i koty. Psy są bardziej widoczne, że kiedyś do tych wsi i miast i miasteczek przyjdą ludzie, albo wrócą ich mieszkańcy, albo przyjdą jacyś inni ludzie i stwierdzą, że tam będą mieszkać. Tak się dzieje po każdej wojnie. No ale co zastaną, oprócz zniszczonych, porośniętych drzewami domów, szkół i tam nie wiem co, szpitali. Zastaną też sfory, watachy zdziczałych, głodnych, agresywnych psów. Co zrobią ludzie, żeby móc tam zamieszkać? Będą do tych psów strzelać albo je truć. No i właśnie to jest nasz czarny sen. Chcemy tego uniknąć i ratujemy każdą możliwą liczbę zwierząt, bo przecież jak jedziemy na te zgłoszenia pod konkretne adresy albo szpilki w Google, tam wszystko świetnie działa, nawigacja działa, wszystko działa. No jak jest alarm, to czasem nie działa, ale mamy na to swoje sposoby, mamy też mapy. Sekundę, bo zgubiłem myśl, że O sforach zdziczałych psów. Że są zgłoszenia, to oczywiście zabieramy te psy, które są zgłoszone, ale widzimy, że w sąsiednim domu jest pies niezgłoszony, albo biegnie pies w pustym mieście, głodny, chudy, albo widzimy szczenięta, albo kocięta. Kocięta i szczenięta zawsze mają priorytet. Zabieramy je zawsze, czy są zgłoszone, czy niezgłoszone i zawsze staramy się zabrać je z matką, no bo jak nie ma matki, znaczy jak nie złapiemy matki, to problem wróci po kilku tygodniach czy miesiącach. No i to jest gra właściwie bez przerwy tych zwierząt jest dużo, no ale jednak 80 000 co najmniej. Ja myślę, że w skali całej Ukrainy są to wyższe liczby. W ciągu tych 4, no już 5. rok trwa wojna, lat udało się uratować. Bez pieniędzy to jest niemożliwe, chociaż poświęcenie ludzi jest ogromne i te pensje tych ratowników, którzy pracują tam etatowo, no są marniutkie, no to są pieniądze, za które trudno przeżyć. To na koniec jeszcze coś trudnego. Z perspektywy, z perspektywy to wojna dalej trwa, ale mimo wszystko, jak pan ocenia postawę Polek i Polaków, a może komentarz na temat działań polskich władz wobec Ukrainy i jaka jest przyszłość relacji polsko-ukraińskich? Jakby pan chciał, żebyśmy się zachowywali i pewnie chciałby pan, żeby polskie władze zmieniły niektóre postawy i działania. Mówię o ekshumacjach na Wołyniu, mówię o teraz konflikcie wokół nadania nazwy UPA jednostce wojskowej przez prezydenta Zełańskiego i tak dalej, ale może, nie wiem, może bardziej uniwersalnie, jakie jest pana zdanie na temat naszych relacji? Nasze relacje muszą być wzorowe i bardzo dobre. W przeciwnym razie będzie się z tych nie najlepszych naszych relacji cieszył
Putin i będzie z nich korzystał. Putinowi zależy na tym, żeby nas skłócić i wydaje się czasem, że to mu się udaje. Uważam, że Polska i Ukraina ma wspólną, trudną historię i warto ustalić, które punkty w tej historii są zbieżne. Zgadzamy się, że tak było. Myślę tak naprawdę, że to jest ustalone, że to już jest wiadome w przestrzeni publicznej, a w których się nie zgadzamy, na które mamy różny punkt widzenia. I przestańmy się moim zdaniem przekonywać, że nasz punkt jest bardziej słuszny niż wasz. Wiem, jak strasznym w Polsce skrótem jest UPA. I Ukraińcy nas nigdy nie przekonają, że UPA, Ukraińska Powstańcza Armia walczyła też z Sowietami i broniła ludzi tam. Ustalmy raz na zawsze, że w tym się nie zgadzamy. I zaakceptujmy tę niezgodę. My się nie zgadzamy. Wy nie możecie patrzeć na to tak jak my, a my nie możemy na to patrzeć tak jak wy. I idźmy do przodu. To będzie oczywiście bardzo trudne. Różni politycy będący na usługach Rosji, skrajna prawica w Polsce i w Ukrainie będzie ten konflikt, te złe relacje pielęgnować, kultywować, no ale powinniśmy nie poddawać się temu, nie powinniśmy nakręcać tej sytuacji. Jeśli jedna strona robi jakiś błąd, to druga nie powinna, mówię o politykach rządzących, nie powinna dolewać oliwy do ognia, tylko powinna próbować to dyplomatycznie jakoś ugasić. Naszym celem powinny być tylko wzorowe relacje, bo to służy i Polsce, i Ukrainie, i Europie. Natomiast złe relacje służą Moskwie i są przeciwko Polsce, przeciwko Ukrainie, i złe relacje polsko-ukraińskie i przeciwko Europie. No więc, ale wiadomo, że może być różnie. Jak będzie, nie wiem. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Na koniec chcę wszystkim powiedzieć, czytajcie i zachwycajcie się książką Delfiny i Belzebub. Dowiecie się z niej, kim jest Belzebub, bo o tym nie możemy powiedzieć, oczywiście. Jedzie pan jeszcze w najbliższym... Proszę? Belzebub jest jak najbardziej prawdziwym bohaterem. Dokładnie. Zaskakującym. Jedzie pan w najbliższych tygodniach, miesiącach znowu do Ukrainy? Tak, ja tam ciągle jeżdżę, więc pewnie jakoś niedługo pojadę. Ja mam ten cudowny przywilej opuszczenia tego piekła, z którego korzystam. Wsiadam w autobus, jadę z Lwowa do Warszawy albo z Lwowa do Rzeszowa i już stamtąd samolotem, a ludzie stamtąd, zwłaszcza mężczyźni, no ale kobiety też, które są uwikłane w jakąś codzienność, w normalne życie, które starają się prowadzić pomimo wojny, nie mogą tego horroru opuścić. A też opuszczenie, ja mówię do jednej z moich koleżanek współpracowniczek w Kijowie, która ma 12-letniego czy 11-letniego syna i było bardzo zimno w zimie, był mróz, nie było ogrzewania, bo Putin zbombardował te elektrociepłownie. Mówię, przyjedź do Warszawy, jest puste mieszkanie, bo ja akurat gdzieś tam byłem, i przeczekajcie tę zimę w Warszawie. Nie, bo wyjazd z Kijowa jest gestem poddania się. Trzeba tam trwać. No więc z kolei ja uważam, że trzeba tam bywać i swoją obecnością, w sensie nie mówię, że wszyscy, ale ja mówię o sobie, swoją obecnością dawać Ukraińcom i Ukrainkom wsparcie i tą książką Delfiny i Belzebub, która wyszła również w języku ukraińskim równocześnie w przykładzie Andrija Bondara w wydawnictwie Czowen. Trzeba być Ukraińcami i Ukrainkami tak bardzo, jak to jest możliwe, i okazywać im wsparcie i dawać im to wsparcie tak bardzo, jak to jest możliwe na poziomie państwowym, na poziomie
publicznym i na poziomie indywidualnym, prywatnym. Każdy z nas coś może przecież zrobić. Gratuluję panu odwagi, a właściwie heroizmu. No i życzę samych bezpiecznych powrotów i trzymamy kciuki, żeby było coraz lepiej, jeśli można tak powiedzieć. Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa do pomocy. Ta książka powstała też po to, żeby pomagać, żeby opowiedzieć, jak ta pomoc wygląda i żeby przekonać ludzi do pomocy. Każda pomoc, nawet drobniutka, jest wielka i pilnie potrzebna. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie i zachęcamy wszystkich do pomocy przez zrzutkę.pl. Dziękuję Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Dziękuję.